Siemano, witam was na moim kanale, witam was w moim warsztacie. Dzisiaj na tym stole ta paczucha od Vivora. Słuchajcie, jest to oczywiście spawarka, pokazywałem wam ją na wcześniejszych filmach, że będzie taki film. To już nawet nie chodzi o sam film o spawarce, zaczynam nowy, duży projekt odnośnie pracy w metalu, ale chcę zbudować maszynę, piekielną maszynę do obróbki drewna. Maszyna jest w mojej głowie od kilku lat, projekt na taką maszynę i przymierzałem się do niego już kilka razy, w sensie, no żeby zacząć w końcu, ale jakoś, nie wiem, brakło mi troszeczkę chęci, może zaangażowania, może odwagi, bo jak zobaczycie, jest to dość, że tak powiem, gruby projekt, jak na kogoś, kto nie potrafi spawać. Dlatego Vivor odezwał się do mnie z propozycją współpracy, czy coś nie mam w planach. Powiedziałem, ok, to jest czas na spawarkę, na migomat. Ja nigdy w życiu nie miałem w ręku migomatu. Mam taką malutką spawarkę, którą sobie kiedyś tam kupiłem na Allegro. Coś tam spawałem, elektrodą oczywiście, ale nie czułem się w tym dobrze. Chciałem spróbować migomatem. Zobaczycie, jaki materiał, ile paczek do mnie przyszło moich prywatnych zakupów materiału. Jeszcze wam nie powiem, co dokładnie będę robił. Dzisiaj sobie pooglądamy tą spawarkę, ja się troszeczkę pouczę spawać. Pokażę wam maszyny, które chciałem naprawić, żeby się w ogóle zabrać za ten projekt, także szybciutko spawarka na stół, otwieramy, oglądamy, no i próbujemy, sam jestem ogromnie ciekawy, oglądałem troszeczkę filmów, troszeczkę czytałem ogólnie o spawaniu, żeby jakieś tam, słuchajcie, podstawy chociaż mieć, ale miejmy to ze sobą. Ja spawaczem nie jestem, z pierwszego zawodu jestem tokarzem, ze spawaniem nie miałem nic kompletnie wspólnego, także potraktujmy to jako taki test, słuchajcie, czy hobbysta, taki totalny nowicjusz sobie poradzi z taką spawarką i będzie potrafił cokolwiek zespawać, że tak powiem, do kupy razem, żeby się to jakoś tam trzymało, a zobaczycie za chwilę, że plan jest naprawdę, projekt jest naprawdę ambitny i no nie wiem, czy ja sobie z tym poradzę, będę spawał tak długo, uczył się, aż się nauczę i to zrobię, tak czy siak. Także tak to traktujemy. Oczywiście, jeżeli jest tutaj jakiś, będą tutaj spawacze, bo ludzie, którzy bardzo dobrze spawają, no to zapraszam za tydzień. Nie no, oczywiście żartuję, piszcie komentarze, słuchajcie, ja umiem słuchać, nie ma problemu, jakieś, słuchajcie, wskazówki, dobre rady, zawsze mile widziane, także nie przedłużam, biorę kamerę w ręku, przelecimy się po warsztacie, wam tylko zapowiem, o co to mniej więcej chodzi i biorę się za otwieranie tej, słuchajcie, tej spawarki. Ja to już przygotuję na stole, nie będziemy tracić czasu na jakieś tam unboxingi. Zaczynamy. Na telewizorze logo Vivora, tak jest, to jest współpraca, ja tego nie mam zamiaru ukrywać, to nie jest moja pierwsza współpraca z Vivorem, z tą firmą, ale to są współprace, słuchajcie, niepłatne. Nikt mi za to nie płaci, to jest typowy barter, także ja wybieram narzędzie do testów i po prostu robię o nim film i pracuję. Wybieram zawsze narzędzia do mojej współpracy, które po prostu zostają w warsztacie, ja ich nie sprzedaję, ja po prostu wykorzystuję je do jakiejś tam pracy bądź po prostu nauki. To nie jest pierwsza współpraca z Vivorem, tak jak mówiłem, tam na przykład stoi piła taśmowa, którą będziemy dużo używać do tego projektu, który będę robił. Dzisiaj, tak jak powiedziałem, tylko takie przedbiegi. Słuchajcie, materiał, który przyszedł, to są profile, metrowe odcinki profili, różne, przeróżne, o ściance 2 mm, o ściance 3 mm, 60 na 40. Jest tego tu naprawdę sporo. Za te wszystkie materiały zapłaciłem no blisko połowy wartości tej spawarki, także to będzie naprawdę gruby projekt. Słuchajcie, wałek Fit 40 to będzie również część do maszyny, dlatego musiałem naprawić tokarkę i tutaj jest kawałek blachy 3 mm. Teraz tutaj, słuchajcie, mogę sobie rękawiczkę założyć. Tutaj, słuchajcie, mam takie takie blaszki, dość konkretne blaszki, słuchajcie, 10 mm, takie formatki w ogóle. Zobaczcie, jak to jest fajnie. Słuchajcie, ja się będę jarał takimi różnymi rzeczami, które dla was pewnie są normalne, ale ja z metalem dopiero zaczynam, że tak powiem, przygodę. To jest na jakiejś plazmie pewnie wypalane, ale bardzo fajna jakość ta cięcia. Ja się bałem, że to będzie, wiecie, jak po palniku takie rzeczy, będzie to później szlifować pół dnia. Takie tutaj to są trójeczki, to tam wziąłem przy okazji. Mi jest generalnie potrzebne te formatki i tutaj taki okrąg, nie okrąg, tylko koło z 5 mm blachy, to jest bardzo ważna część w moim projekcie. Teraz słuchajcie, tu mam takie zespoły łożysk na Fit 30 pod tamten wał. Tam będzie wał toczony właśnie pod te łożyska.
Tutaj sobie takie 2 magnesy kupiłem, żeby cokolwiek od czegoś zacząć. Kupiłem drut samoosłonowy 0,8, bo podobno ten w zestawie nie jest najlepszej jakości. Ten miał bardzo dobre opinie. Nie wiem, tak jak mówię, to jest wszystko dla mnie nowe. Co my tutaj mamy? Aha, takie flansze. To jest gotowa flansza, słuchajcie, dwie wielkości. To na razie się nie będę rozgadywał. Do projektu. To jest również część tego projektu. Również pod ten wał. Również będzie to zespawane. No i tutaj mam, słuchajcie, do tego, no ja takich narzędzi nie mam, dopiero sobie muszę, kupiłem sobie na sztuki na razie, no bo komplet jest po prostu, no, troszeczkę drogi, nie wiem, czy mi to będzie potrzebne. 2 sztuki takiej otwornicy widiowej, będę musiał przywiercić tę blachę, tą blachę 5 i 2 z tych blach 10. Mam nadzieję, że sobie z tym poradzę. Żeby zrobić ten projekt, potrzebowałem wiertarki. Tą wiertarkę myślę, że część z was, zwłaszcza widzowie, którzy oglądają mnie od dawna, kojarzą. Przywiozłem taką. W sumie ja ją nie przywiozłem jej z Holandii. Ja ją kupiłem w Polsce. Na Oliksie ją znalazłem i po drodze, jak jechałem do pracy, ją kupiłem. Ona przeleżała tam w kącie bardzo długo czekała. W tym warsztacie już nie ma żadnej wiertarki, a było kilka różnych, przeróżnych, naprawdę wielkie, potężne, fajne wiertarki, ale ta jest naprawdę też bardzo fajna wiertareczka. Była zepsuta, słuchajcie, ona tutaj w środku miała takie coś pęknięte. Wczoraj to sobie dotoczyłem. To było tutaj w tym stworzniu. Po prostu śruba, która chodzi po pinoli, po zębatce pinoli, ona się rozsuwała, spadała i no nie działał ten posuw pinoli. Także to jest zrobione od nowa, to jest ta część tutaj. To musiałem zrobić i musiałem uruchomić tokarkę. Co z tokarką się działo, słuchajcie? No kiedyś toczyłem taką, słuchajcie, dość szeroką flanszę, taką za dużą do tej maszyny. Nóż zakładałem z tej strony. Ja mam tutaj te odczyty cyfrowe. Tutaj jeszcze będzie ten cały komputerek. No i niestety zmieliłem go. Zabrakło mi zakresu, nie pomyślałem o tym na posuwie. No i to wszystko, wiecie, się pourywało. Musiałem to kupić. Zresztą, słuchajcie, o tym odczycie tak samo jest film i to też jest zresztą z Vivora. No ale to już musiałem sobie sam dokupić. Kupiłem co prawda za długi. Ktoś tam kiedyś coś pytał, ja już teraz wiem. Jeżeli jest symbol 250, to jest zakres pracy. To nie jest długość tego liniału, tylko to jest zakres pracy. No ja to niestety kupiłem za długie i dlatego musiałem to wszystko od nowa przerabiać. Także to też przed chwilą robiłem. Teraz wam pokażę, o co mi chodziło, co robiłem. A chodzi tutaj o mocowanie tego liniału, bo to było na takim płaskowniku, słuchajcie, aluminiowym 15 na 30. Musiałem go również kupić nowego, dłuższego i zrobić to wszystko od nowa. To mam zrobione. A dzisiaj, słuchajcie, tak, prezentacja tej spawareczki, otworzę ją, pooglądamy sobie ją tam raz, dwa i będę próbował spawać. Chciałbym dzisiaj, słuchajcie, zrobić mocowanie tego komputerka po prostu tutaj, żeby on był tu zamontowany. To już wszystko jest gotowe do podłączenia. Jedynie co, tylko muszę kabel zarobić. Nową wtyczkę już mam, gdzieś tam była koło wiertarki. Także robimy któryś z tych profili. Słuchajcie, tutaj będzie jako słupek. Na dole jedna blaszka przyspawana z 4 otworami, później druga, przytniemy sobie, za chwilę przytargam piłę i takie szybciutkie jakieś próby. Później może jeszcze coś spróbujemy na tych próbkach pospawać, żeby też za dużo tego materiału nie marnować, ale no wiadomo, że no, zależy jak mi to też będzie szło. Także otwieram spawareczkę, widzimy się już, jak już spawarka będzie tutaj na tym stole. No i słuchajcie, zobaczcie, tak wygląda sprzęt. Na oko bardzo ładny, ale nie o to chodzi, słuchajcie. Ja myślałem, szczerze mówiąc, że to będzie mniejsze, także fajnie. Zobaczmy, słuchajcie, co tutaj mamy w tym pudełku, szybciutko i tak po kolei. Tak jak powiedziałem, no ja tutaj nie będę się za bardzo wymądrzał, bo to nie moje tematy, ale tak, widzę, że to jest przewody do elektrody, czyli do MMA. Tu mamy przewód masowy i tutaj ten uchwyt do elektrody. Tutaj mamy wąż pewnie do gazu. Ja nie mam butli, będę spawał drutem samoosłonowym, tak jak pokazywałem, kupiłem też dodatkowy. Tutaj mamy jakieś akcesoria do tego przewodu. Młoteczek ze szczotką. Tutaj mamy cały komplecik do
Do TIG-a, tak jest, TIG Lift. To już jest w ogóle nie moja bajka, może kiedyś popróbuję, jak kupię sobie jakąś elektrodę, ale to jest to, co mnie najbardziej interesuje, czyli, aha, tutaj, dobra, czyli MB15, to jest najmniejszy uchwyt z tego, co wyczytałem. Tutaj mamy, aha, tutaj mamy też tą końcówkę prądową i dwie w zapasie, ale z tego, co ja, aha, są 0,8. Z tego, co ja widziałem na innych filmach, to nie ma właśnie jedynki, bo ja chciałem kupić drut 1 mm, skoro tutaj jest 0,8, ale w końcu kupiłem 0,8 również. Tak jest, tu jest 0,8, także 1 mm będę musiał dokupić, ale to też będę musiał tą końcówkę prądową, czy tam dyszę, jak to tam różnie na to mówią. Tutaj mamy ten uchwyt z przewodem, tutaj do podłączenia do spawarki. No i dobra, i to jest cały komplet. W sumie to sobie te pudełko zostawię. Eee, Spawanie elektrodą też popróbujemy w tym projekcie na pewno, bo myślę, że te blachy grube będzie ciężko zespawać, jakoś tam obustronnie, nie wiem, czy to lepiej będzie migomatem spawać, kupić ten drut 1.0, czy elektrodą, to sobie też potestuję. Oczywiście, no jak macie tam jakieś że tak powiem, podpowiedzi dla mnie, to piszcie to w komentarzach. Włączamy do prądu, podłączamy, uzbrajamy drut. Na razie damy ten drut oryginalny i spróbujemy coś na szybciutko pospawać. Ja tu będę musiał naprawdę dużo prób, przede wszystkim przy tych ustawieniach, żeby cokolwiek na ten temat powiedzieć, także to nie jest film instruktażowy, to jest taka prezentacja totalnego amatora spawania, ale tak jak mówiłem, jeżeli ja pospawam, tym coś, co będzie, słuchajcie, się trzymało, a to musi być naprawdę konkret pospawane, bo konstrukcja będzie bazowała na tym elemencie. To już kilka razy jechało na szrot, ale za każdym razem wracałem z tym z powrotem i właśnie to się przyda. Wyszlifuję to z powrotem i do tego będę dospawowywał kolejne części. To będzie naprawdę duże urządzenie z oczywiście silnikiem elektrycznym, ale na razie nie chcę wam zdradzać, bo nie wiem, co z tego w ogóle wyjdzie. Powiem wam tylko tyle, że to jest maszyna, to będzie maszyna do obróbki drewna, także może być naprawdę ciekawe. Dobra, nie przedłużam, włączamy tą spawareczkę, uzbroimy ją w drut. Tutaj z tego co wiem to jest, aha, tu jest podajnik drutu. Zobaczymy jak to tam dalej wszystko pójdzie. Dobra, słuchajcie, pooglądałem sobie ją tak po swojemu i na szczęście wydaje się prostą spawarką. Tutaj nie ma żadnych bajerów, tak jak przeglądnie się instrukcje no można już coś z tego po prostu skumać. Słuchajcie, panel przedni, mamy tutaj różne pokrętła i przełączniki, tak jak wszyscy to założyli, faktycznie to jest prawda. Tutaj ten główny przełącznik, bo jest to spawarka trzyfunkcyjna, czyli MMA, TIG Lift i MIG. Tutaj mamy ten przełącznik funkcji, czyli z lewej strony MMA, po środku TIG Lift i MIG tutaj na prawo. Faktycznie trzeba ten daszek to naprawdę zasłania, ale to tam wiadomo, że jak już to znajdziemy raz, no to już jest po problemie. Tutaj mamy diodę zasilania. To jest dioda, gdy przyciążymy spawarkę, ona tam ma jakieś zakresy maksymalnego obciążenia, co chodzi o czas pracy. Jeżeli nam się to zaświeci, to spawarka się wyłączy, nie ma co panikować. Tutaj przycisk podawania drutu, za chwilę będziemy go ładować i to sprawdzimy. Mamy 3 pokrętła odnośnie nastaw samej spawarki. Tutaj widzimy, że te 2 pokrętła są połączone do metody MIG, a te jest wspólne dla MMA i TIG Lift. Tak w ogóle o tym jeszcze nie wspomniałem. Model tej spawarki to MIG 250. Słuchajcie, i tutaj macie go na stronie. Na dzień dzisiejszy kosztuje 1094 zł. Mamy 3 wersje tej spawarki, 3 funkcyjnej spawarki, 160 amperów, 200 amperów i 250 amperów. Także tutaj mamy 250. Z boku mamy tutaj te drzwiczki uchylane. Tutaj ładujemy oczywiście sam drut. Tu mamy podajnik drutu. Tu byłem ciekawy, jak to jest rozwiązane. Intuicyjne rozwiązanie. Słuchajcie, tutaj mamy rolkę taką też dwufunkcyjną na drut. Słuchajcie, 0,8 i na drut 1 mm. Mamy to tu wszystko ładnie opisane. Także jeżeli będę zmieniał drut, to muszę pamiętać, żeby rolkę odwrócić i to jest cała filozofia. Teraz oczywiście dajemy 0,8 w tą stronę. Tutaj jeszcze musimy trafić, widzę, że jest jakiś tam clean, także musimy
to dobrze założyć. Dobra, udało się, słuchajcie. No jedną ręką to jest taka praca i tutaj tylko zakręcamy tą taką nakrętkę plastikową, takie zabezpieczenie. Zaraz sobie to nakręcę, zakręcę, słuchajcie, i będę już tutaj mocował drut. Zakładamy to w ten sposób i tutaj z góry ustalamy chyba docisk tej rolki tutaj górnej do drutu. Jak widać, tutaj wszystko jest w miarę takie solidne, z metalu, dużo plastiku tutaj nie ma, także nie wygląda to źle. Tutaj mamy ważną informację, jak dla mnie, chodzi o te tutaj przyłącza z przodu. Jak podłączyć to w momencie, gdy spawamy różnymi metodami. Także fajna ściągawka. Tutaj jest również rozrysowana ten mechanizm. Tutaj jak to po prostu ten drut zamocować. Tu jest również wszystko narysowane. Tutaj mamy też jakąś ściągaweczkę, także to zamykamy w ten sposób. No, później. Muszę pamiętać o tym. Zresztą i tak zaraz będę ładował drut. Słuchajcie, tutaj jeszcze znalazłem takie okulary słoneczne. Do tego też wszyscy się doczepiają i mają rację. No to ja w tym spawać nie będę. Ja mam tam taką maskę, może nie jest ona jakiś tam, wiecie, pierwszych lotów, ale na pewno lepsza od tych okularów. Przynajmniej sama się ściemnia. No i tyle. Dobra, włączamy ją. Słuchajcie, włączmy sobie tą spawareczkę. I tak to, słuchajcie, wygląda. Tak jak mówiłem, tutaj mamy, dajmy sobie teraz na MMA i możemy sobie tutaj regulować tutaj amperażem. Mamy maksymalnie 253, minimalnie 28 amperów. Tutaj voltaż do 25 V, ponad 25 V. To drugie już będzie, przy TIG-u będzie również tutaj regulacja i to, co mnie najbardziej interesuje, to jest tutaj voltaż, a tutaj mamy połączone prędkość drutu z amperażem. Jakoś tak to jest zrobione. Wiadomo, że to wszystko trzeba będzie wyczuć po swojemu do danej grubości materiału, do danego materiału. To już ja i tak zresztą, wiecie, będę musiał naprawdę dużo próbować. No myślę, że to wszystko. Tutaj, tak jak mówiłem, jest ściągawka do tego. Ładuję drut, ściągam sobie tutaj ze środka, wykręcę sobie tą końcówkę prądową, czy tą dyszę, czy jak się to nazywa, bo podobno jak się ładuje drut, to lepiej, żeby tego nie było, żeby tam jakiegoś uszkodzenia nie było. Tutaj widzicie, mamy podawanie drutu i to ładnie nam już to zaczyna chodzić dość szybko, także lepiej, żeby tego tam nie było. Słuchajcie, robimy tak. Ja tą jedną blachę, którą tutaj mam, tą okrągłą, na razie to będzie mój stół spawalniczy, że tak powiem. Tutaj sobie przygotuję takie stanowisko i będziemy próbować. Będę próbował robić, tak jak mówię, mocowanie tego dero. Jak wyjdzie, tak wyjdzie. Zobaczymy, to jest bardzo dobry przykład na próby. Tam nie musi być jakoś, wiecie, to super, ale oczywiście będę się starał jak najlepiej. Odpakuję sobie te wszystkie przydasie, czyli te magnesy, spawarkę sobie tam przeniosę w tamte miejsce i zaczynamy. Przygotuję sobie jeszcze te płytki, muszę je powiercić najpierw, ale to już wam głowy tym zawracać nie będę. W następnych filmach, jak już będziemy robić ten projekt, to będzie i tak dużo pracy w metalu, będzie toczenie, będzie wiercenie, będzie dużo cięcia tych profili, zobaczymy. Teraz będzie prawdziwy test tamtej piły, słuchajcie, również Vivora, ale powiem wam, że tutaj jak robiłem sobie do tej wiertarki, ciąłem wałki FI25, FI30 bez problemu, fajnie to szło, także będzie fajna robótka. Myślę, że jak tylko opanuję tą spawareczkę oczywiście. Widzimy się już przy tamtym, no, że tak powiem, tymczasowym stanowisku do spawania. I to jest ta historyczna chwila. Pierwszy stół spawalniczy Majsterkowicza. Nie, no dobra, okej. Słuchajcie, zadanie jest takie. Połączyć ten profil z tą blachą na dole. Ta obok to jest zepsuta, ale służy mi, żeby magnes było dobrze przyczepić. Fajne, te magnesy nawet mocne. Ja tam się tam na tym nie znam, ale tam czytałem różne opinie. Dla jednych są mocne, dla drugich są beznadziejne, słabe. Ja już mówię, nie wiem, biorę, zobaczymy co będzie. Drugie zadanie to będzie tą blachę tu u góry przyspawać, ale to znaczy tak się, ale to później. I tak jak mówiłem, na tym będzie TDRO. Także słuchajcie, próbuję coś tu ponastawiać i znaczy ja będę spawał, a wy będziecie patrzeć, jak ja to będę tutaj smarkał.
Słuchajcie, no mówią tak, że migomakiem to każdy pospawa. No ja bym chciał, żeby to była prawda, nie? Lepiej, gorzej, ale żeby to po prostu się trzymało. Już nie mogę się doczekać. Dobra, biorę się za moje pierwsze w życiu spawanie migomakiem. Ja go nawet nigdy w ręku nie miałem takiego czegoś. Działamy. I'm changing my style when I decide I wanna beat my curse. I hope I'll be fine when I walk through mountains of myself. I wanna feel calm, but I'm getting lost. I still believe I'm not giving up. I want to get out, but then I run away, run away, run away, run away. But then I run away, run away, run away, run away. But then I run away, run away, run away, run away. But then I run away, run away. It feels like I'm falling down. I'm falling down, falling down. Slowly I feel like I'm losing the fire. No dobra, wystarczy, słuchajcie. Wystarczy tej kompromitacji. Nie no, słuchajcie, przynajmniej wiecie jedno, że mówiłem prawdę, nigdy nie spawałem. Tutaj kluczem chyba są te ustawienia, słuchajcie, bo raz jest lepiej, raz gorzej. No wiadomo, później technika, ja muszę dużo jeszcze nadrobić, muszę się nauczyć, muszę popodglądać, jak oni prowadzą, słuchajcie, ten pistolet podczas spawania i tak dalej. Mi ta spójna wychodzi raz lepiej, raz gorzej, ale generalnie wychodzi mi taka płaska ta spójna. Trzeba przyznać, że to jest masywne. Tutaj widzicie, kilka mam, zrobiłem dziur, przepaleń. No ta strona generalnie jest gorsza, no ale tutaj na przykład ta spójna, no to chyba jest jedna, to jest ostatnia zresztą, no to chyba jest najlepsza, jakby nie patrzeć. Tak mi się wydaje. No ta konstrukcja to jest posmarkana, że tak powiem, chociaż z tej strony nawet do wyszlifowania. Tutaj ta podstawa to dramat, ale w końcu jeszcze teraz bez kamery, bo tam dziurę zrobiłem, zalałem to dziursko, to muszę wszystko wyszlifować, ale sprawdzałem, to jest naprawdę mocno pospawane, to się trzyma. Słuchajcie, no, co mam powiedzieć, no, spawa, wygląda to no nie tak ładnie jak tam u pana z Akademii Spawania. Bo tam ta spoinka to normalnie jakby ją ktoś, kurde, nie wiem, plastelinę ułożył, nie? No ale to wiadomo, to jest ich zawód. Ja jestem hobbystą, ja na razie smarkam, ale się to trzyma, także no nie no, muszę sobie skołować trochę materiału takiego, wiecie, na naukę i po prostu popróbować i ustawienia, i prowadzenie tego, troszeczkę teorii poczytać więcej. I to będzie, no słuchajcie, no tutaj za chwilę sobie to dokończę, to wam jeszcze pokażę. To będzie tutaj przykręcone. O, tutaj będzie przykręcone, DRO tam będzie sobie tu z boku i będzie ładnie, pięknie. Także no, robota zrobiona, no ale wygląda to jak wygląda, słuchajcie. Tak czy siak nic się nie zmienia. Materiał jest kupiony, pomysł jest od dawna. Będę próbował to zrobić. Będę próbował też spawać elektrodą, tak żebyście widzieć to w następnych filmach. Dalej będę męczył tą spawarkę, dalej będę ją testował i
Sami się przekonamy, czy totalny amator da radę coś zbudować, coś zespawać, tak żeby to miało ręce i nogi. Zobaczymy. No wiadomo, to jest potrzebna praktyka, tu nie ma cudów, nie da się otworzyć spawarki z pudełka, wyciągnąć i pierwszy raz w życiu postawić idealną spoinę, to wiadomo. Ale słuchajcie, tak jak mówiłem, ja umiem słuchać, nie ma problemu. Umiem słuchać mądrych ludzi, lubię, szanuję waszą pomoc, także jakieś rady to chętnie przyjmę, jak najbardziej będziemy razem się uczyć spawać na takich właśnie projektach, no większych, mniejszych. Zobaczymy jak to będzie szło. Na pewno jest łatwiej jak elektrodą, to nie ma o czym gadać, ale generalnie na początku za blisko byłem i tu mi się to wszystko zespawało, już jedną końcówkę prądową, czy tą dyszę, czy jak to się nazywa, musiałem wymienić, bo przez to już nie chciało iść, nie chciał iść drut. Muszę sobie dokupić tego, bo to są chyba rzeczy, które się po prostu zużywają. Tak myślę, to możecie mi też napisać i tak samo chyba to się łuska nazywa bodajże, tak? No to chyba też jest rzecz, która się z biegiem czasu pewnie tutaj wypala. Tak się domyślam. Także to sobie pokupię i może ten drut 1.0 do tych grubszych blach, chociaż myślę, że tu będzie bardziej elektroda się nadawała. Zobaczymy. Tego jeszcze nie wiem, to wszystko będę sprawdzał. To był profil o ściance 2 mm. Szkoda, że nie wziąłem 3 mm, bo może byłoby mi łatwiej spawać. Nie wiem. Ciekawi mnie, bo tutaj naprawdę, no ta strona jest dużo gorsza. Tutaj naprawdę to wygląda fajnie. Znaczy fajnie, wiecie o co chodzi, nie? Fajnie jak na pierwszy raz. Tylko, że strasznie taka płaska ta spójna jest, nie? Nie wiem, czy to tak ma być. W sumie z drugiej strony, no ale no nie wiem. Czy po prostu ja za szybko jechałem, czy, czy prędkość podawania drutu była za szybka być może, nie? Nie mam pojęcia. Słuchajcie, tak czy siak, ja się nie poddaję, spawareczka spawa, działa elegancko, prosty sprzęt, słuchajcie, jeżeli ktoś jest zainteresowany tą spawarką, to link jest w opisie, tak jak mówiłem, to jest współpraca, firma Vevor dostarczyła mi ten sprzęt, zresztą sam go wybrałem, pytali się, czy jestem zainteresowany kolejną współpracą, czy mam jakiś pomysł, jakiś projekt w planach, powiedziałem, że tak, mam coś takiego w głowie i jeżeli są zainteresowani, to chciałbym przetestować spawarkę i będę ją testował, nakupiłem masę materiału, będzie fajne toczenie, słuchajcie, mamy tutaj wałek Fit 40, z tego będę toczył wał, tam oprawy łożysk, dużo profili i wszystko będzie na bazie tego czegoś, tego taboretu czy coś, pewna maszyna do obróbki drewna. Także zobaczymy, to jest, słuchajcie, to jest moja nauka i zabawa, to jest moje hobby, także tu nie musi być wiecznie idealnie, a ja też nie będę ukrywał albo gdzieś tam chodził, żeby mi ktoś pospawał i tutaj, wiesz, podrzucał próbki, jak to mi super wyszło, bo to przecież nie o to chodzi. Myślę, że to rozumiecie. Dzięki bardzo, trzymajcie się, do następnych filmów, cześć wam, napiszcie komentarz, albo dzisiaj to już dajcie spokój z tymi komentarzami. Na razie. Ale słuchajcie, plan wykonany. Dero jest na swoim miejscu, ten statyw, ten stojak do tego trzyma się elegancko, to naprawdę wszystko jest ok. Zobaczcie, tutaj to jest przykręcone, tutaj przyspawane i przykręcone do tego. To karka jest gotowa, będzie tutaj toczone, także no już w następnych odcinkach się bierzemy za to. Dalej będzie po prostu spawane. Jak mi to będzie szło, to zobaczymy. Tyle na dzisiaj jeszcze raz. Dzięki, trzymajcie się. Cześć.